O, co ci się tam śni? O! Dzień dobry. Budziłem pana? Nie, chyba jakaś pchełka obudziła. No, chyba. Witamy na Sri Lance, kraju mlekiem kokosowym i lajonem płynącym. A tutaj na lotnisku możecie od razu kupić sobie kartę SIM do telefonów, na których mam nadzieję, że macie już zainstalowane aplikacje takie jak Uber i PickMe do zamawiania tuk-tuków. Co do karty SIM, macie wybór między dwoma operatorami, Dialog i Mobitel. My wybraliśmy ten pierwszy, z pakietem 30 GB, zapłaciliśmy około 40 zł i byliśmy bardzo zadowoleni, bo mieliśmy zasięg na całej Sri Lance. Główna różnica między pierwszym a drugim operatorem to Dialog ma jedynie kartę fizyczną, a Mobitel oferuje również kartę eSIM. Pierwsze piwko po 2-tygodniowej przerwie. Mamy kottu z seafood i mamy kurczaczka z nerkowcami. Enjoy! Ile płacimy? 350. Nie chciałaś tej drodze z lotniska, prawda? 34 km. Tak chciałam. Pani Izabela chciała brać tuk-tukiem z lotniska 35 km. Na szczęście pan tuk-tukarz. No to co, szybkie przywitanko i na dzień dobry szybkie zderzenie z turystycznymi pułapkami w Colombo. Już pierwszego dnia, kiedy spacerowaliśmy po centrum miasta, zatrzymał nas pan, który określił się jako menadżer lokalnego hotelu Hilton. On powiedział, że nam tutaj wszystko pomoże. W ogóle dzisiaj jest święto, największe święto i nie ma co tu szukać, wszystko jest pozamykane. Jedźcie do świątyni, tam jest wielka ceremonia, przyjeżdża prezydent, oczywiście będzie też słoń, więc na pewno jesteście zaciekawieni, musicie jechać. Zatrzymał dla nas pierwszego lepszego tuk-tuka na ulicy. Powiedział, że to jest government tuk-tuk, oczywiście coś tam się upewnił, jeszcze zamienił 2 słowa z panem. Gościu już wiedział, co ma robić. No i co, my tak w sumie powiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia, więc wsiedliśmy do tego tuk-tuka i powiedzieliśmy, że zobaczymy, co będzie, nie? No. Bardzo szybko się okazało, że ten tuk-tuk, ten pan z tuk-tuka ma dla nas już przygotowaną cały plan podróży. Tutaj najpierw pojedziemy do tej świątyni, później będzie słoń. Później jeszcze zawiezie nas do sklepu z diamentami, czy tam jakimiś kamieniami szlachetnymi i tam zrobimy zakupy. I w ogóle ta wycieczka będzie kosztowała jakieś chore pieniądze. No a my powiedzieliśmy, jak tylko dojechaliśmy do tej świątyni Gangarayama, powiedzieliśmy mu w miłych słowach, żeby spadał. No ale pan był taki jeszcze nachalny, chodził za nami, powiedział, że zaczeka na nas po tej świątyni. My powiedzieliśmy, że nie, ale weszliśmy do świątyni, no i tam posiedzieliśmy z godzinkę, połaziliśmy sobie. No jak wyszliśmy, no to pan się pojawił. No i pan mówi, że jedziemy dalej, a mówię, że nie, nigdzie nie jedziemy, bo my chcieliśmy tylko dojechać do tej świątyni. No ale pan był taki nachalny, tutaj wziął telefon, jeszcze zadzwonił do tego sklepu, w którym w ogóle już powiedział, że jedzie z, nie wiem, chyba powiedział, że jedzie z białymi, którzy wydadzą pieniądze. Zadzwonił do tego sklepu i dał mi telefon, żebym powiedział temu gościowi, że ja nie chcę iść do sklepu. No więc powiedziałem mu, że ja się nigdzie nie wybieram i nie wiem, chyba gościu chciał mieć po prostu podkładkę, że turyści mu spierdolili i no nie wiem jakie było, tak mi się wydaje. Więc my sobie już poszliśmy, w ogóle zaoferowaliśmy mu, że no koniec końców nic nie zapłaciliśmy, chociaż zaoferowaliśmy mu jakieś małe pieniądze, ale on chciał w ogóle jakieś szaleństwa, więc stwierdziliśmy, że sobie jedziemy. I pan jeszcze jeździł za nami dobre pół godziny po mieście i tak nas obserwował, więc to było trochę dziwne, ale no to jest jedna z tych rzeczy, których musicie się wystrzegać. Według nas 95% przypadków, gdzie ktoś cię zatrzyma na ulicy, z tobą porozmawia, nawet jak jest uśmiechnięty, no przynajmniej w Colombo, tak? Mówię tylko o Colombo. To będzie to jakaś próba wyłudzenia pieniędzy, albo inny scam, albo po długiej rozmowie się okaże, że chce od ciebie pieniądze. No różne takie rzeczy, musicie na to uważać. Opierajcie się raczej tylko i wyłącznie na PickMe i na Uberze, bo to jest jedyny sprawdzony sposób transportu.
No, koniec końców dla nas skończyło się to całkiem spoko, bo my i tak chcieliśmy iść do tej świątyni Gangarayama, to jest jedna z najważniejszych świątyń do zobaczenia w Colombo. W ogóle potem znaleźliśmy w internecie chyba kilkadziesiąt przykładów na TripAdvisorze dokładnie tego samego skamu. Też tuktukasz, ta świątynia, w ogóle to samo, nie? I no to jest znany od wielu lat skam w Colombo, więc no, trzeba unikać takich rzeczy. Colombo niczym nas nie zaskakuje i bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że najlepsze co możemy zrobić, to z niego wyjechać. Już następnego dnia udajemy się na dworzec kolejowy i łapiemy pociąg do Hikkaduwy, zaczynając tym samym podróż po wybrzeżu Sri Lanki. A wiecie, że stolicą Sri Lanki nie jest Colombo? Jest nią Sri Yajavardhanapura Kotte. W końcu nadjeżdża nasz wyczekany pociąg, ale nawet opóźnienie o 1,5 godziny nie przygotowało nas na to, co miało nadejść później. Tak, oczywiście okazało się, że w tym dniu wypadło święto państwowe i pociąg wypełnił się po brzegi. Nagrać tyłu pociąg. O, przestali grać. Przyzwyczajcie się do tej mapy, bo będziecie na nią patrzeć przez całą naszą podróż po Sri Lance. Będziemy Wam tutaj prezentować każdy etap naszej podróży. A jak to się stało, że wylądowaliśmy w pociągu? Jak już wiecie, do tuktuka byśmy się nie zmieścili, a żyliśmy w przeświadczeniu, że pociągi są bardziej komfortowym wyborem niż autobusy. Odległość z Colombo do Hikkaduwy to 130 km, a podróż powinna zająć około 2 godzin. Nic bardziej mylnego. Spróbowaliśmy później podróżowania autobusami po Sri Lance i już nie chcieliśmy wrócić. W naszym przypadku nie miało znaczenia, czy kupiliśmy bilet na 2. czy 3. klasę. Musieliśmy wsiadać w miejscu, gdzie akurat stanął pociąg i był skrawek miejsca, bo inaczej byśmy po prostu nie pojechali. Nasz przejazd zajął 4 godziny i pi razy drzwi policzyliśmy, że prędkość wyszła nam zawrotna 30 km na godzinę. Z tego miejsca lekcja dla nas, nauka dla Was. Nie planujcie podróży pociągiem w weekendy, święta ani dni wolne od szkoły. Pociąg to najczęściej wybierany środek transportu przez lokalną ludność. Dodatkowo osoby sprawujące państwowe urzędy mają darmowe przejazdy, więc jeżdżą często i chętnie. Co? Gdzie jest żółw? Plaża w Hikkaduwie jest znana także z tego, że żółwie podchodzą bardzo blisko brzegu, gdzie składają jaja. No i tutaj jest taki jeden osobnik. Jesteśmy 2 metry od plaży, a on sobie tutaj między ludźmi dryfuje. Dzięki, narzeczony. Masz coś jeszcze do powiedzenia, czy się zawstydziłeś? Spierdolił nam. Tak. Wygląda jak ten na Hawajach. Nie? No, coconut prawns, nie? Masz jakiś tailors. Dress point. Ej, przechodzimy przez środek skrzyżowania, tam jest przejście. Znajdujemy się obecnie w nadmorskim mieście Hikkaduwa.
Idziemy na Fish and Fruit Market. Zobaczymy, co nam się uda kupić. Śmierdziele. O, durianki. Spróbujesz tym razem? Znaczy tym razem już próbowaliśmy w zeszłym roku. Pyszne, pyszne. Zobacz. Tutaj pan tnie tuńczyka. Jest red snapper, calamari. Red snapper 1800 za kilo. Za kilo i powiedział, że 3 tak na kilo wchodzą, tak? Tak, To 2000? 2000 za kilo krewetek i lobstery, 3 lobstery, kilogram 5000. A tam mamy ładne calamari. Ciekawe, czy to cena dla białasów. Okay, so it sounds like Can you- it's full inside, or And the other one is like do you have another one to compare? this is good? Good. All right, do you have one not good? It's not good. Yeah, it's I yeah. can't tell. It sounds like a little bit like it's empty. A jak widzicie, zakupy się udały. Będziemy gotować dzisiaj na kolację krewetki z czosnkiem i pietruszką oraz sałatkę z pomidorów, cebuli, ogórka. Arbusy, rambutan. Ale mamy też desery, tak. Arbuzy, rambutany, mango i awokado i co jeszcze? Passion fruit. I passion fruit, no właśnie. A passion fruit po polsku to? Nie pamiętam. Ja też nie. Passion fruit po polsku to jest marakuja. A, marakuja. Codziennie się uczymy. Słuchajcie, szybki rzut oka na ceny. Tutaj mamy świeżuteńkie krewetki. One kosztują 2000 za kilo. Arbuzik chyba 300 za kilogram. Tak? Marakujki, te są takie troszeczkę bardziej suche, ponieważ chcieliśmy, żeby były trochę słodziutkie w środku. Pan nam dał spróbować. 1200 za kilo. Ogórki, za 2 ogórki 200. Mango było po 500 rupii za kilogram, więc to jest ogólnie chyba najpopularniejszy owoc na tym markecie. No i co, tutaj mamy takie warzywka, które nas kosztowały 300 rupii. Jak widzicie, nie są to perfekcyjne pomidorki, bo tutaj takie rzeczy nie za bardzo rosną, ale przydadzą nam się do sałatki. I czosneczek, pietruszka, no to jakieś grosze, nie wiem, 200 rupii. No to będzie nasza dzisiejsza kolacja, przynajmniej część z tego. I zrobimy podsumowanie, ile nas to wyjdzie. Gotowanie w domu owoców morza, nie? Tak jest. Pan nam pokazywał, jak sprawdzić watermelon, czy jest w środku odpowiedni. Przekonamy się, czy dobrze nam powiedzieć. Prezentuj. Ja ci taką w domu zamontuję. Oj. Uwaga, nabierz powietrza i... Tak jak widzicie, na Wybrzeżu całe życie skupia się tak naprawdę wokół tej jednej głównej ulicy, którą można dojechać aż na samo południe wyspy. Idziemy na surfing! Dreaming, 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 I'm just dreaming, just dreaming. O, co dziś nam śni? O, dzień dobry. Budziłem pana? Ja chyba
chyba jakaś pchełka obudziła. No chyba. Hikaduwa to nasz pierwszy przystanek na Wybrzeżu. Jest uważana za jeden z najlepszych spotów do nauki surfingu. A że my jesteśmy początkującymi surferami już od paru lat, to stwierdziliśmy, że jest to dla nas idealne miejsce. No i faktycznie, na całej plaży, długiej i szerokiej, ogłasza się mnóstwo szkołek surferskich w bardzo przystępnych cenach. W pakiecie prywatna lekcja wychodzi około $10, a warunki na Sri Lance są najlepsze, na jakich mieliśmy okazję surfować. Łagodne, długie fale, które niosą aż do samej plaży, optymalne zasolenie wody, co pozwala uniknąć obtarć, no i fakt, że otaczasz się pasjonatami surfingu. To ludzie, którzy surfują od młodości, więc znają się na tym jak nikt inny. Bardzo ważna uwaga z naszej strony, Narigama Beach w Hikaduwie ma o wiele fajniejszy vibe niż Hikaduwa Beach, więc szukajcie noclegu w południowej części. Dodatkowo nastawcie się, że w mieście będziecie widzieć dużo napisów cyrylicą oraz będą się do Was zwracać po rosyjsku. W Hikaduwie jest tak dużo Rosjan, że lokalne biznesy musiały się dostosować, a niektórzy mieszkańcy nawet nauczyli się mówić po rosyjsku. Szybka prezentacja kolacji, którą udało nam się zrobić z tych składników. Makaron z krewetkami i z pomidorami. I sałatka z całej reszty. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na plaży, pijemy piwko. Blanka leci na głośnikach. Jest cudownie po prostu. Zachód słońca. Bejba, Nie, to jest solo, nie? bejba. Tak? Na Eurowizji było solo. Nie bejba. No ale ona śpiewa tam bejba. Słuchajcie, zachód słońca, Blaneczka, Eurowizja, Polska, Sri Lanka. Łączymy się. Jest pięknie. Zakup alkoholu na Sri Lance wygląda właśnie tak. Trzeba się udać do takiego specjalnego sklepu, który jest... No, w którym sprzedają tylko alkohol. Tak, tylko w osobnych sklepach sprzedają. Taki monopolowy po prostu. No, w normalnych sklepach i supermarketach nie sprzedają Tak, alkoholu. tutaj po lewej jest w ogóle cennik i sobie można wybrać z cennika co się chce i tutaj pan sprzedaje. Widać co? Jakieś tam whisky i te tematy. A drobnymi zajmuje się ten sam. To już koniec w tym odcinku. Dzięki, że zostaliście z nami do końca i pamiętajcie zostawić łapę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.